Teatr zwykle kojarzy się z dużymi scenami, znanymi nazwiskami i wielkimi miastami. Ale co jeśli najciekawsze rzeczy dzieją się gdzieś na uboczu? W Cieszynie na pograniczu Polski i Czech działa grupa młodych osób, które regularnie spotykają się, żeby robić teatr. Bez wielkich budżetów, bez instytucjonalnego zaplecza, ale z bardzo konkretną potrzebą opowiadania historii, mówienia o świecie wokół nich. Dziś sprawdzimy, jak wygląda teatr tworzony na peryferiach i czy właśnie tam powstają najważniejsze głosy młodego pokolenia. Przyszłam na przedstawienie Młynówki i pomyślałam sobie, kurczę, fajnie by było do tego dołączyć. Jak ja byłam w Polsce przez 3 miesiące chyba, byliśmy na takim spotkaniu dla Ukraińców i potem powiedziałam pani Natalii to, że ja w Ukrainie chodziłam do teatru, no i pani Natalia zaprosiła mnie tutaj. No nie chciałem tutaj iść, tylko że mnie mama przekonała, że no jesteś dobrym aktorem i że może być spróbowy. I mówię, no dobra, i się wtedy otworzyłem bardziej na inne różne rzeczy. Po prostu uświadomiłam sobie, że to jest coś, co pragnę też robić kiedyś. Bardziej się nauczyłem czytać ten tekst, wyczucie tekstu. Dojrzałam też jak przez ten czas, który tutaj przebywam. Nie myślałam, że to będzie na aż tak wysokim poziomie, szczerze mówiąc. Powiedziałbym, że dużą radość sprawia mi praca z ludźmi tutaj. Relacje między aktorami. Tekst. I dla mnie też są ważni tutaj też ludzie. Relacje, żeby być w takiej jakby jedności żebyśmy po prostu mogli bardziej współpracować i wydaje mi się, że wtedy w ogóle cała praca nad spektaklem jest o wiele łatwiejsza. Żeby zrozumieć tą historię dla mnie, bo myślę, że grając to, nie rozumieć tej historii, to nie ma w ogóle sensu. Współpraca z ludźmi, uczenie się właśnie takiej wrażliwości, też po prostu obserwując ludzi, jakich się ma dookoła siebie. Teatr to teatr. Ważne, że się występuje, że się przełamie i że da radę występować. Musimy się nauczyć takiej determinacji i jakby zrozumieć, że jesteśmy grupą i w takim razie też jednością i po prostu każdy na każdym polega. Poczułam się tak cudownie w ogóle, że stoję tutaj z tymi ludźmi i pokazaliśmy coś tak cudownego, że no to tak mnie mocno potrząsnęło, że może mogę tutaj być. Bardzo mi się podoba to, że my gramy prawdziwe historie, a nie wymyślone. Wszystko jest takie bardzo profesjonalne i każda nasza sztuka, tak mi się przynajmniej wydaje, ma coś w sobie takiego, że no zmusi ludzi do jakiejś refleksji, jakichś przemyśleń. Wszystkie sztuki do tej pory, które widziałam, miały ze sobą głębszy przekaz. Mieliśmy spektakl o getcie warszawskim, no to tam też były dzieci. Oczami dzieci najlepiej widzą dzieci. Ja te tematy uważam za bardzo dojrzałe i bardzo się cieszę, że to są takie tematy, bo myślę, że jakby rozwijamy też siebie. Przekazywanie tych wartości w formie, jaką jest teatr i jeszcze tak dogodną, że na przykład z elementem komediowym jest bardzo ważne, ponieważ może bardzo skutecznie trafić do społeczeństwa i szczególnie młodego społeczeństwa. Przyznam, że zawsze jak tutaj idę, to mówię sobie, Jezu, jestem taka zmęczona, ale przychodzę tutaj i chociaż jestem tutaj 2 godziny albo godzinę i pół, to jestem z takimi fajnymi ludźmi, że cała ta energia, która była ze mnie wyssana przez cały dzień, tak jakoś do mnie wraca. Widzę po każdym z osobna, bo akurat jestem osobą, która bacznie wszystkich obserwuje tutaj. I widzę po każdym tą zmianę z próby na próbę. To, że muszą wychodzić chociażby ze swojej strefy komfortu, to jest już wystarczający wkład w taką codzienność, której nie zapewni im nic innego niż taki właśnie teatr, bo teatr to nie są codzienne sytuacje, tylko to jest odgrywanie, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest to potrzebne i daje tym młodym ludziom bardzo wiele. Jest to fajna odskocznia od tego, co robię na co dzień i też jest taką rzeczą, którą no, nie mogę tak przerwać, bo to jednak z tym, jak już się zaczyna, to z tym się wiąże długa praca i zostanie to jeszcze ze mną pewnie na długi czas. Ludzie widzą tylko taki ładny obrazek tego, co pokazaliśmy. Nie widzą tych wszystkich wpadek, tego, co się działo, tego stresu, że ktoś nie przyszedł, czy ktoś przyszedł, ktoś nie wszedł, czy ktoś nie wszedł.
Czasami stres, że nie zapamiętam tekstu, że nie zapamiętam że zapomnę, to jest taki stres. Może to trochę oklepane, ale był moment, kiedy kończymy, wychodzimy i ludzie nam klaszczą i jakby no, pokazują, że to, co zrobiliśmy przez rok albo przez tam jakiś czas, który robiliśmy i męczyliśmy się, jednak doceniają to, żeśmy to zagrali, pokazali i że ta robota była jednak dobra. Takim moim małym marzeniem jest to, żeby właśnie znaleźć jakąś grupę teatralną, nawet jeżeli wyjadę z Cieszyna, w której będę mogła dalej się rozwijać. No i chciałabym bardzo zagrać na jakiejś takiej dużej scenie w teatrze. Z Młynówką chciałabym zagrać w jakimś dużym teatrze. Śpiewanie i teatr to jest to, co kocham i po prostu chciałabym to robić, ponieważ chciałabym skorzystać z życia na tyle, ile mogę.